Dzień dobry, jestem Jacek Chojczak, firma Green Beam Design. Jesteśmy na 31. festiwalu Poland Rock w Czaplinku. Pełnię funkcję tutaj projektanta tej sceny, oświetlenia i całego tego looku, co tam jest, wraz ze swoim zespołem. Tam mamy 12 urządzeń powrzucanych na kółku. Dużą częścią tego setu są urządzenia Acme. Duża ilość Tornad, jest duża ilość Pixeline'ów IP, które zawładnęły rynek, oraz też centralny punkt zawładnęły pulsary, które robią tam szał wokół żarowej lampy Mole Richardson. Paweł Baran, Green Beam Design. Jestem inżynierem systemu na dużej scenie, a także odpowiadam za studio preprogrammingu, w którym się obecnie znajdujemy. Mamy tutaj do czynienia z jednym chyba z największych systemów. Mamy 1800 jednostek oświetleniowych, nawet z górką, zależy jak liczymy te jednostki oświetleniowe. Cóż mogę powiedzieć, system jest duży, czy jest skomplikowany? Jest dość skomplikowany, trzeba dbać o każdy szczegół. Mamy dużą liczbę realizatorów zewnętrznych i to jest jakby clue zawsze festiwalowe. Bodajże 8 kapel dziennie, więc jest naprawdę co robić przez te 3 dni. Urządzenia Acme, które tutaj zastosowaliśmy, poczynając od pulsarów, są bardzo uniwersalne, bo są to urządzenia, które świecą w dwie strony. Jedna strona, która jest zaświecona w scenę, i druga strona, która jest zaświecona w backstage, więc możemy zakolorować, możemy z jednej strony zrobić strobo, z drugiej strony zrobić kolor, więc to są małe urządzenia, sprytne, a wypełniają nam cały środek. Potem mamy Tornada, urządzenia, które ma 5 orzek ruchomych, które robią szał tutaj na całej scenie, które robią cały ruch. No i Pixeline'ów IP to nie trzeba przedstawiać, to są urządzenia, które zawładnęły tym rynkiem i cały czas będą istniały. Oprócz efektowej strony jakby tych urządzeń liczy się ich niezawodność, tak? Jeśli mamy problematyczne jakieś urządzenia, które w różnych protokołach stwarzają problemy, a takie na rynku się pojawiają, no to dla inżyniera systemu jest to zdecydowanie problem. Na pewno jest jedna rzecz, na którą ja zwracam uwagę w dzisiejszych czasach. Coraz więcej urządzeń jest granych po protokołach ethernetowych, jak SACN czy ArtNet. No i zdarzają się urządzenia z kiepską jakością kart sieciowych. I to nastręcza dużo problemów. Wielokrotnie to przerabialiśmy i tutaj, i także na innych festiwalach. I jest to duży problem i duże wyzwanie. Trzeba wiedzieć dokładnie co możemy pospinać, żeby to funkcjonowało płynnie i żeby te zamierzone efekty można było spokojnie osiągnąć. Więc to jest taka rzecz, na którą nie każdy zwraca uwagę przy dobieraniu urządzeń. Tutaj mamy sytuację bardzo spokojną, system jest postawiony bardzo stabilnie i jak do tej pory nikt z realizatorów, czy to zewnętrznych, niezależnie z jaką konsoletą przyjeżdżają, wszystko działa nam płynnie i mogę śmiało powiedzieć, że chyba wszyscy są zadowoleni z systemu tutaj. No i w sumie te kółko, które zostało od zeszłego roku, Jurek podjął dobrą decyzję, że to jest taki charakterystyczny punkt tego festiwalu i wszyscy będą kojarzyli ten festiwal z tym kółkiem. I nawet patrzyłem, żeby wymyślić coś innego na ten rok, próbowaliśmy, a to jest tak mocny element i tak charakterystyczny, że trudno się zmierzyć z czymś nowym w tym. Temat nawiązujący do słońca i mało jest takich instalacji, gdzieś się robi, żeby tyle pracować z kołami. A to jest też specyficzna robota, jeśli chodzi o efekty, żeby na tym kole osiągnąć to, co chcemy osiągnąć. To nie jest tak oczywiste, jakby się każdemu wydawało i nam się to mega podoba, dlatego zrobiliśmy niedużą powtórkę z zeszłego roku, troszeczkę to udoskonalając i wrzucając właśnie urządzenia, które jeszcze lepiej pasują w stosunku do zeszłego roku. I to jest właśnie to. Mi się podoba. Poświęcam temu całe serce, cały zespół, który ze mną pracuje ze mną od wielu lat, więc wszyscy staramy się trzymać jak w rodzinie i jak w teamie i staramy się cały czas iść do przodu, szukać nowych rozwiązań i żeby to, co robimy, cały czas dawało radość i nam, i ludziom, którzy tu przychodzą. Tutaj jest fajna taka rzecz, że jak odpalamy pierwszej nocy, to ludzie stoją naokoło płotków i robią sobie zdjęcia i patrzą, jak ta scena wygląda. To jest takie szerokie spektrum, że wszyscy sobie znajdą coś, co lubią.